Jak wytresować Smoka 1 i 2 to naprawdę dobre filmy, ale nie aż tak dobre jak Madagaskar. Wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Ale skoro Jak wytresować Smoka 1 i 2 są świetne, to Jak wytresować Smoka 3 również musi być świetny, prawda? Good guess, but actually no. Jak wytresować Smoka 3 to najgorszy film z serii i jeden z najgorszych animowanych filmów w historii. Ten film zrujnował całą serię Jak wytresować Smoka, jednak mimo to fani twierdzą, że jest on idealny. Twierdzą tak tylko dlatego, że jest to film, który teoretycznie należy do ich ulubionej serii. Też mam swoją ulubioną serię. Park Jurajski. Uwielbiam wszystkie części, nawet krótkometrażówkę. Ale nie twierdzę, że wszystkie filmy są idealne i potrafię przyznać, że niektóre sceny były głupie, a inne zupełnie niepotrzebne. Fani Jak wytresować Smoka tego nie umieją. W dzisiejszym odcinku powiem wam, dlaczego Jak wytresować Smoka 3 nie jest dobrym filmem. Zacznijmy od tego, że ten film nie powinien istnieć. Jak wytresować Smoka 2 było dobrym zakończeniem serii, a Jak wytresować Smoka 3 było tylko skokiem na kasę. I to w dodatku nieudanym. Wydaje się, jakby cały film dział się dosłownie jeden dzień po Jak wytresować Smoka 2. No maksymalnie tydzień. Podczas gdy tak naprawdę dzieje się rok po Jak wytresować Smoka 2. Szczerbatek w tym filmie kompletnie stracił swoją szybkość. W Jak wytresować Smoka 1 oraz 2 oraz czasami nawet w serialu on nie lata, on zapieprza. A tutaj on lata, tak jak inne smoki. Wygląd postaci jest zły i dobry jednocześnie. Dobry, ponieważ wyglądają trochę jak połączenie postaci z Jak wytresować Smoka 1 i 2, ale również wyglądają jak nastolatki, a nie jak 20-latki, którymi są. Żeby Czkawka w ogóle stracił kompletnie brodę, którą miał w Jak wytresować Smoka 2. Sączysmark stracił wąs. Tekstury na ludzkich postaciach wyglądają źle. I na smokach w sumie też. Te tekstury są zbyt gładkie i te twarze wyglądają nienaturalnie, jakby były zrobione z plasteliny i pomalowane woskiem. Nawet czasami mi się wydaje, że Czkawka i Astrid świecą. Wygląda tak źle po prostu. Animacja sama w sobie była dobra, ale na ludzkie postaci nie dało się patrzeć. Tekstury otoczenia i animacja sama w sobie były dobre, ale na ludzkie postaci nie dało się po prostu patrzeć. Poza tym większość postaci w tym filmie była o połowę głupsza. Pamiętacie z poprzednich filmów? Czkawka był całkiem mądry i dużo wiedział o smokach. Śledzik tam siedział w książkach cały czas. Astrid była wojowniczką, ale w głowie też miała dużo. Mieczyk i Szpatka byli głupi, a Sączysmark był głupi i taki trochę zadufany w sobie. A tutaj w tym filmie Czkawka jest debilem. Śledzik jest debilem. Astrid jest debilem. Sączysmark jest debilem, a Mieczyk i Szpatka są kompletnymi debilami. Niestety w tym filmie nawet Szczerbatek jest debilem. Jedyne co w tym filmie było naprawdę dobre to muzyka. John Powell jak zwykle nas nie zawiódł. Co prawda większość utworów to były po prostu zremiksowane utwory z poprzednich części, ale no mimo wszystko to przynajmniej brzmi dobrze. I też pojawiło się kilka nowych utworów. John Powell, uwielbiam cię. Muzyka to była jedyna dobra rzecz w tym filmie. Film rozpoczyna się sceną ataku na statek. Pamiętamy jak zaczynały się poprzednie dwa filmy. Wyspa Berg. A tutaj nie. Tutaj tego nie dostajemy. Dostajemy to dopiero później, ale tak szczerze to nie jest aż taki duży problem. Największym problemem jest to, że właśnie scena ataku na statek, od której rozpoczyna się film, nie ma zupełnie sensu. Nawet sam Czkawka później powiedział, to ma być cicha misja. Tak, Czkawka powiedział, że to ma być cicha misja, ale nawet Czkawka nie robił nic, żeby to była cicha misja. Czkawka stał na środku statku i czekał, aż go ktoś zauważy, żeby mógł mu pokazać swój płonący miecz i żeby mógł pokazać mu swoją ognioodporną zbroję. Tak. Zamiast zdjąć strażników po cichu, to on czeka, aż go zobaczą. Super. Można to było inaczej rozwiązać. Na przykład, że jeźdźcy smoków zdejmują łowców smoków po cichu, a na przykład później, nie wiem, na przykład Mieczyk i Szpatka później wszystko psują, bo wysadzają połowę statku i alarmują strażników. To by można było tak rozwiązać, ale nie, po co się wysilać. Później mamy scenę walki, która jest swoją drogą całkiem dobra, tylko nie rozumiem, czemu Szczerbatek zamiast strzelać plazmą woli naparzać wszystkich z dynki. To jest głupie. Później mamy scenę powrotu na Berg i dopiero teraz Czkawka mówi Wyspa Berg. I muzyka w tej scenie jest niesamowita. Jeźdźcy smoków wracają na Berg i tam mamy obrzydliwą scenę, w której Sączysmark podrywa walkę. Matkę Czkawki. I ten cały wątek jest w filmie absolutnie niepotrzebny i jest obrzydliwy
i jest tu tylko po to, żeby jakieś tam małe dwulatki na widowni się śmiały czy coś, ale nie działa, nikt się z tego nie śmiał. A najgorsze jest to, że pod koniec filmu walka akceptuje Sączy Smarka i mówi, że wykazał się inteligencją, mimo iż przez cały film nie zrobił absolutnie nic inteligentnego. Nie wiem, to można byłoby zastąpić na przykład tym, że Sączy Smark nie ma matki, na przykład nie wiem, jego matka zginęła albo coś i chce, żeby walka była i chce, żeby walka zastąpiła mu matkę. To można byłoby tak zastąpić czymś takim. Ale oczywiście nie. Po co się wysilać? Następnie mamy scenę obiadu, która do pewnego momentu jest ok nawet, ale później Pyskacz mówi Czkawce i Astrid, żeby się pobrali, a oni nie chcą się pobrać. Oni w ogóle wszyscy są tym jakoś bardzo zdziwieni i tak jakby, no bo wcale to nie było budowane od pierwszej części. Wcale pod koniec pierwszej części się Czkawka i Astrid nie całowali. Wcale podczas drugiej części się nie całowali kilka razy. Nie, to jest totalne zaskoczenie. Nikt o tym wcześniej nie słyszał, nie? Wcale Stoik nie nazwał Astrid swoją przyszłą synową. Nie, to jest totalne zaskoczenie. Tego wcześniej nigdy nie było, prawda? To jest kompletne zaskoczenie. Nie, oczywiście, że było. Nie, już nie mogę się dłużej oszukiwać. Pewnie, to, że Astrid i Czkawka się ożenią, było praktycznie kwestią czasu. A tutaj nagle wszystkich to dziwi. Później dostajemy wprowadzenie Grimela i szczerze ta scena jest całkiem okej. Nie mam tu na co narzekać. Ale scena, która dzieje się po scenie z Grimelem, po prostu doprowadza mnie do białej gorączki. Jest to scena, w której mały Czkawka oraz Stoik siedzą na klifie i Stoik opowiada Czkawce: tam gdzieś jest ukryty świat. Mam zamiar go odnaleźć i zamknąć wejście, aby smoki wikingowie nie musieli walczyć. To jest absolutnie najgorsza scena w filmie. Dlaczego? Otóż w pierwszej części widzimy, że Stoik nie szukał żadnego ukrytego świata. Stoik szukał gniazd smoków, żeby je wyrżnąć. Tak. Nie szukał ukrytego świata, żeby zamknąć wejście. Szukał gniazd, aby je zniszczyć i zabić smoki. To jest jeden wielki retcon. I to właśnie psuje fabułę. Kompletnie. W tym miejscu już od tej pory fabuła praktycznie nie istnieje. Jakby tej sceny nie było w filmie, to ten film nie byłby aż taki zły. Ale no niestety ta scena w filmie jest. Następnie mamy scenę, w której Szczerbatek aportuje nogę Czkawki i też tam Astrid i Czkawka coś gadają, ale to nie ma sensu, tak więc opominę. Nagle Szczerbatek czuje jakiś zapach i cóż, uwaga, spoiler, to Biała Furia. Tak, ona była najpierw w klatce na statku i dlatego teraz Szczerbatek ją również wyczuł. Ponieważ Grimel ją wypuścił tutaj, aby zabiła Szczerbatka. Aby się Szczerbatek w niej zakochał, bo nocne furie zakochują się na zawsze. Oczywiście. Mimo iż ona nie jest nocną furią, to zostało potwierdzone. I teoretycznie to jest łamanie praw natury, żeby nocna furia i biała furia ze sobą, no wiecie. Bo to są dwa oddzielne gatunki. Ale no już trudno. Generalnie Szczerbatek ją później spotyka w lesie i tu jest właśnie bardzo głupia scena. Ona tam po prostu leży. I teraz mam pytanie, czy Grimel ją tam po prostu zostawił i wpakował w nią tyle trucizny, żeby się nie obudziła? No bo to jest w końcu jednak trucizna, to ją mogło zabić. I czy po prostu, nie wiem, czy Grimel siedział w krzakach i co jakiś czas po prostu ją otruwał, kiedy się obudziła? To w takim razie, skoro był tam w krzakach, to czemu nie wyskoczył i nie zabił Szczerbatka? Bo to był jego cel w sumie w tym filmie. A gdyby ją chociażby przywiązał tutaj, to by zmusiło Szczerbatka do wejścia w pułapkę, którą tam zostawił swoją drogą. No i to miałoby jakkolwiek sens. A nie przywiązał. On tak po prostu tutaj zostawił. Najlepszy łowca smoków na świecie i zostawia Białą Furię bez żadnej ochrony, bez żadnej opieki, bez niczego. Jak się obudzi, to odleci tyle. Tak, super. Naprawdę, super łowca smoków. Poza tym, jeśli chodzi jeszcze o pułapkę tutaj, którą Grimel zostawił, Biała Furia ją wyczuwa i mówi Szczerbatkowi, żeby w nią nie wchodził. Tak, to jest wyraźnie pokazane. Szczerbatek idzie w pułapkę, Biała Furia na jego syczy i on wtedy ją okrąża pułapkę dookoła. A później zapomina, że ta pułapka tu była i prawie w nią włazi. Super. Czkawka i Astrid przychodzą w to miejsce i Biała Furia prawie ich zabija. I Szczerbatek nie jest na nią to wkurzony i po prostu jest w niej zakochany. Tak. On się w niej zakochał, mimo że prawie zabiła jego najlepszego przyjaciela i Szczerbatek nigdy nie szukał dziewczyny.
Nigdy. Widzieliśmy to w Jak wytresować smoka 1, 2 i nawet w serialu. On nie czuł się źle, że jest jedyną nocną furią, miał na to po prostu wyrąbane i cieszył się, że jest jedyną nocną furią. Cieszył się tak długo, jak miał czkawkę. A w tym filmie on później porzuca czkawkę tylko po to, żeby bić ze swoją dupą. No super. Wyrzucenie pierwszych 2 filmów przez okno. Super. Później czkawka, Szczerbatek i Mieczyk idą przez las i Szczerbatek prawie wpieprzył się w pułapkę. W tą pułapkę, w którą powiedziała mu Biała Furia, żeby się nie wpieprzył. Super. I czkawka znajduje strzałkę usypiającą, którą później zanosi do Ereta. Eret od razu mówi mu, że to Grimmel, rozpoznaje go od razu. No i później Eret mówi, że na pewno tu wróci, będzie chciał Szczerbatka, bo wyrysznął wszystkie nocne furie, nie? I później czkawka wpada na genialny plan, żeby praktycznie zaprosić Grimmela do swojego domu. Tak. Czkawka siedzi w domu i Grimmel do niego przychodzi i czkawka wyjmuje swój ognisty miecz i mógłby go w tym momencie zabić. On wtargnął na jego teren. Grimmel wtargnął do jego domu i mógłby go teraz zabić, film mógłby się teraz skończyć, ale nie. Oczywiście, że nie. Grimmel wygłasza swoją przemowę, jak to on zabił wszystkie nocne furie i w ogóle. Generalnie ta scena nie ma sensu. Później śmierciozaury atakują, cała wioska płonie. Później czkawka zbiera wszystkich na wielką salę i wszyscy są tylko wkurzeni, dlaczego ich obudził. Nikt nie dba o to, że dom czkawki prawie się spalił, że Grimmel prawie ich zabił. Nikt o to nie dba, nie. Po prostu są wkurzeni, że ich obudził. I tu dostajemy scenę, w której, prawda, tam czkawka mówi, żeby się przeprowadzili do ukrytego świata, no, który nie wiadomo w ogóle nawet, czy istnieje. I tak, to jest super plan, super. Czkawka myśli bardzo racjonalnie tutaj, szczególnie, że na Berk mają przewagę. Grimmel jest tutaj kompletnie nowy, a oni znają Berk jak własną kieszeń i tutaj mają tak naprawdę przewagę. To mimo wszystko woli szukać ukrytego świata, który nawet nie wiadomo, czy istnieje. Nawet chociażby gdyby chciał przenieść się na inną wyspę, to już by miało więcej sensu, a nie żeby szukać ukrytego świata. Oczywiście, czkawka jest wodzem, wszystko muszą słuchać, dlatego lecą w poszukiwaniu ukrytego świata. No i Grimmel ich bardzo łatwo namierza, bo nocne fury nie mogą latać w chłodnym otoczeniu, mimo iż w drugiej części filmu dostajemy to. To mimo wszystko nocne fury nie mogą latać tam, gdzie jest zimno. No i generalnie tak łatwo ich Grimmel namierza, gdzie polecieli. No i tak. A jeszcze podczas tego, jak lecieli na tą nową wyspę, to Biała Furia się pojawiła po raz kolejny. I tutaj jest właśnie cała jej esencja. Ona jest w tym filmie tylko po to, żeby wkurzać głównych bohaterów. Tak. Bo na przykład właśnie leciał sobie czkawka na szczerbatku, a ona wzięła czkawkę i nim ciepnęła, zrzuciła go ze szczerbatka. No i tak, i prawie go zabiła. Znowu. A Szczerbatek oczywiście ma to gdzieś. On się tak w niej super zakochał, że ma to gdzieś i łapie czkawkę znowu i lecą sobie dalej. No i tam dolatują do tej nowej wyspy. Super. I w tym momencie zakończymy ten odcinek, ponieważ cóż, on i tak już trwa zbyt długo i pewnie będzie renderował się jeszcze dłużej. I spokojnie, ja zrobię część drugą. Część druga za niedługo wyjdzie. Ale to na razie tyle. I proszę tylko nie spamujcie mi, kiedy druga część, bo ja tą część zrobię. Jeśli nie wiadomo, czy w tym tygodniu dam radę, ale spokojnie, druga część wyjdzie. Nawet jeszcze może trzecia, ponieważ ten film jest taki zły, że mógłbym o tym nawet zrobić 10 odcinków mówiących o tym, jak zły jest ten film. Dobra, to na razie tyle. Nie wiem, pozdrawiam do następnego odcinka, który wyjdzie względnie niebawem.